Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Tajlandii. Zabieramy mamusia na wyspę Koh Yao Noi. To jest coś ciekawego, bo na wschodniej stronie Phuket są dwie wyspy, Koh Yao Noi i Koh Yao Yai. Na tej drugiej byliśmy już parę razy, ale na Koh Yao Noi nie byliśmy nigdy. Także to będzie coś dla nas nowego. Płyniemy tam na 2 dni. Zaraz wam powiem, ile kosztuje łódka. Bilet kosztuje 400 tajskich batów w jedną stronę od osoby. Łódki są praktycznie co pół godziny. O, patrzcie jaka duża. Jesteśmy w Bang Rong Pier i stąd właśnie płyniecie na Yao Yai, Yao Noi, ale też tą łódką, którą my teraz płyniemy, możecie sobie popłynąć do Ao Nang na Krabi. To jest ciekawe, bo akurat o tym nie wiedzieliśmy, że stąd pływają też speedboaty. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Sponsorem odcinka jest Holly, bezcukrowy energy drink w proszku. Mieszasz z wodą, pijesz i masz czystą energię bez zjazdu, a z kodem WOJOWNIK dostajesz 10% zniżki. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy! Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii, Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. O, no i jesteśmy. Koh Yao Noi. Okej, skuterki wynajęte od razu w porcie po 250 tajskich batów za jeden dzień płaciliśmy. Stacja benzynowa, tak wygląda. Pani nam właśnie tankuje. Tutaj 9.1, 9.5, 9.5. Tam diesel. Tutaj wam pokażę jeszcze, jak wygląda lokalny sklepik. Możecie zobaczyć. Sprzedają taki ryż w workach. 3 kg za 100 tajskich batów. I dużo takich normalnych produktów. Taki jest klimacik na wyspie. Taki mamy domek. Cena to 350 zł za noc. Są 2 sypialnie, salon, kuchnia. Całkiem spory jest. Przyjechaliśmy do centrum wyspy. Pani mówiła, centrum wyspy to 7-Eleven, czyli tutaj się zaczyna. Jest to skrzyżowanie, no i dużo sklepów różnych z pamiątkami. Także idziemy się przejść, zobaczyć co jest. Zobaczcie, kolejna stacja benzynowa. Pani akurat tankuje sobie motorek. Co mnie zaskoczyło? Sklep z alkoholem. Jesteśmy na muzułmańskiej wyspie, a jednak też pod turystów to robią. Patrzcie, jaką suszoną rybkę sobie można kupić. Suszoną czy wędzoną? Nie wiem. Tutaj jajka w reklamówkach. Ryż, różne rodzaje. Ciekawe. Ja bym coś przekąsił w sumie. Gotowe obiadki są, możecie kupić. O, drożej niż Chiang 40. 40 tajskich batów. No, tam były po 35, po 30. Żółty arbuz. No, dobra, szukamy banana sticky rice, bo w takich miejscach przeważnie można znaleźć. Patrzcie, szarpany kurczak jakiś. Dużo ciekawych takich rzeczy tu jest. O, pierożki. Okej, no. Nie, ja chcę więcej. Więcej chcesz? Chcę 5. A inne chcesz? Nie, tylko te. Bierzemy sobie właśnie na próbę, bo bardzo dobrze wyglądają. Spróbuj najpierw. Powiem wam, że naprawdę no nie czuję się jak w Tajlandii. Czuję się jakbyśmy byli w jakiejś, nie wiem, Malezji. W Malezji jest tak mocno muzułmańsko. No, jesteśmy zaskoczeni troszkę.
Znaczy to wiadomo, że no my wiedzieliśmy, że to są muzułmańskie wyspy tutaj, ale na przykład na Khao Yai nie widać aż tak bardzo, a tutaj jednak bardzo, bardzo. O, chciałabyś parówkę? Okej, przyjechaliśmy sobie na zachód słońca, no akurat się zrobił duży odpływ. Przyjechaliśmy do baru, który jest bardzo polecany. Buffalo Bar. Jest tutaj piękny zachód słońca. Są dwa tutaj. Jest tutaj Sunset Bar, który jest kawałek dalej. O, tam stąd go widać w sumie. A drugi jest właśnie ten Buffalo. O. No, zachodzi będzie piękny. Szkoda, że wody nie ma. Ale w sumie zaraz powinna przypłynąć z powrotem. Tak wygląda. Okej, drugie miejsce, do którego przyjechaliśmy, to Sunset Bar. No, z tego Sunsetu dzisiaj wiele nie będzie, ale też to było bardzo polecane miejsce na wyspie. No szkoda, no kino właśnie, no. Tu typowo jak w kinie. Ale tam nie było co zjeść, także liczymy na to, że tutaj sobie coś zjemy. No tak, no ludzie tu centralnie tak czekają, ale chyba się nie doczekają. Taki chill. Sawadika. Chciałem teraz zobaczyć na salkę Muay Thai, która tutaj jest. Kin Muay Thai Gym się nazywa. Od razu też są jakieś domki. Ładnie wygląda, bardzo. O, tam jest taka. No, Widoczkiem nieco, wow. tutaj hotelik jest. Bar jest jakiś. Pewnie restauracja. Ale fajne miejsce, co? No. Patrzcie, salka od razu przy samym morzu. Wow. Siłownia tam jest. Salka Muay Thai. Hi. Old school. Wpadnę tu jutro na trening. No i siemanko w kolejny dzień na Koh Onoi. Wschodzik słońca, kawka kupiona, zaraz na trening Muay Thai. Wakacje. Nie no, powiem wam, że trening z takim widoczkiem piękna sprawa. No, zaczynamy rozgrzewka techniki, teraz robimy taka grupa początkowa, ale fajnie. No i trening z takim widoczkiem, świetna sprawa. Wykończył super ten trener. Ja się przybierałem, będą sparingi. Box again, and you punch one, and punch the open low kick, and you low kick, okay? Switch one, back. Switch two. No i trening skończony.
Zobaczcie, trenować w takim pięknym miejscu, coś cudownego. Mamusia też tutaj ćwiczy, robiła sobie jogę, trochę siłowni. Teraz oddychanie. No, jedziemy się ogarnąć i na jakieś śniadanko i zaczynamy zwiedzać wyspę. Byliśmy właśnie na śniadaniu w miejscu, które nazywa się Chaba Cafe. To jest główna droga i tak powiem wam, że jak się przejeżdża, to nie bardzo idzie to... No dobra, może... Dobra, jak się przejrzycie, to widać. Ale jest fajnie schowane. Jedzenie było naprawdę pyszne. Napoje, które zamawialiśmy, też były bardzo, bardzo dobre. Fajnie to jest tak dziko. Myślę, że bardzo warto polecić. Aż jak nigdy nie zostawiam praktycznie opinii, to tutaj zostawiam opinię, bo żeby Polacy zobaczyli, jak fajnie, jak ktoś będzie sprawdzał to miejsce, że było polecone. Tutaj sobie siedzieliśmy, chillowaliśmy elegancko, a teraz ruszamy pozwiedzać. Ogólnie podoba mi się ta wyspa. To, co już widzieliśmy tylko i treningi, jedzonko, to już mi się podoba. Pół godzinki od Phuketu. Patrzcie, jaki to jest w ogóle widok na Phang Nga, na skały. To jak kawałek przejadę, wam pokażę tutaj, jak wygląda. Dużo restauracji, jakieś resorty. Tu właśnie z tej strony, gdzie jesteśmy teraz, na dole wyspy. Tu właśnie są resorciki, patrzcie, takie bungalowy z widokiem. Teraz z widokiem na morze. Dużo ludzi też na rowerkach sobie tutaj jeździ. No, ta wyspa jest taka, że bez problemu można. Próbowałem zarezerwować coś takiego właśnie jak to. Wszystko zajęte. Także na pewno trzeba dużo wcześniej to robić. Tutaj też jakiś fajny resorcik. Ale jestem naprawdę zaskoczony, bo myślałem, że to jest naprawdę bardzo mało takich resortów, hoteli. A ze względu na to, sorry, bo nie dokończyłem myśli, ze względu na to, że jak wczoraj chciałem coś wynająć, to było bardzo mało tego. A tu się okazuje, że wcale nie jest tak mało i się okazuje, że jest całkiem fajnie. To w ogóle nie jest ta jeszcze plaża, na którą jedziemy. To jest dość brudna, nie ma co ukrywać. Teraz pojedziemy na taką Pasai Beach, która jest tutaj najładniejszą plażą podobno. Wam pokażę. No, tutaj już zaczęły się bary otwierać. Beach bary. Black Pearl Beach Club. A, tak, statek piracki. Dobre, dobre. Przed chwilą jechaliśmy, to nie było jeszcze za bardzo plaży. Był taki przypływ, ale już się fajnie zrobiło. To jest właśnie najładniejsza plaża na tej wyspie. Patrzcie, plaża praktycznie cała pusta. Widok świetny. W tą stronę tu stoją łódki, no i ta łódka właśnie jest typowo z tego beach baru. No powiem wam, że ciężko będzie mi wybrać coś lepszego, czy Koh Yao Yai, czy Koh Yao Noi. Obydwie są świetne. Na pewno bardzo warte polecenia. Będzie trzeba tą wyspę dodać też do naszego e-booka, naszego przewodnika o Tajlandii, Tak, na pewno dodamy. który znajdziecie na stronie www.notolece.com. Zaczął się już ogólnie teraz odpływ robić trochę, także musimy pojechać, pozwiedzać jeszcze, póki jest okazja, żeby pokazać się z ładną wodą, no bo później już wiadomo,
Ale prawdopodobnie wrócimy sobie tutaj do tego beach baru później. Bo mieliśmy teraz zostać, ale stwierdziliśmy, że najpierw pojedziemy nagrać, żeby wam pokazać, jak to jest ładnie i później sobie będziemy chillować. Kolejne miejsce, gdzie przyjechaliśmy. Tutaj też jest jakiś resorcik. I ta plaża się nazywa Ta Khao Beach. T-H-A Khao Beach. Następnym razem już wiemy, że zatrzymaliśmy się w najgorszym miejscu właśnie. Że tyle jest pięknych miejsc na tej wyspie, ja mieszkam w jakiejś dziurze. Ale człowiek właśnie uczy się na błędach. I Dokładnie. Dokładnie tak. Następnym razem będziemy wiedzieli, gdzie przyjechać. Jedziemy zwiedzać dalej. Jest pięknie. Cudownie, no 30 minut tylko od Phuket jesteście w zupełnie innej Tajlandii. Totalnie innej, dzikiej, gdzie nie brakuje fajnych miejsc, oczywiście fajnych hoteli też, ale macie naturę, prawie w ogóle ludzi, świetne miejsce. Serio, im dalej jedziemy, tym lepszy miejscowy. I tym bardziej jesteśmy zdenerwowani, gdzie się zatrzymaliśmy w ogóle. W takiej dziurze. Ale to nic. Chcę wam pokazać też tutaj fajną miejscówkę. O, patrzcie. Tutaj można się przejść, właśnie już się robi odpływ. I można przejść sobie tyk, tyk, tyk na wysepkę. Patrzcie, jak już sobie ludzie idą na wysepkę. Patrzcie, ktoś sobie śpi w namiocie, hamaczek, leżaczki. Jak my za starych lat, jak sobie podróżowaliśmy po Tajlandii z namiotem i sobie spaliśmy w najlepszych miejscówkach w namiocie. Ale to było szalone wtedy. Nie przespałem prawie ani jednej nocy. Było tak gorąco. Przyjechaliśmy teraz na koniec samej wyspy. Jesteśmy w Three Ladies Long Beach. Ale chillaucik. Nie no, tu ta wyspa naprawdę... Zobaczcie, jaka spokojna woda. Zero fali, nic. I czyściutka. Paliwo się skończyło, także tankowanko. Pani Terwan. Jedziemy właśnie na Monkey Bay. Miejsce bardzo, bardzo ładne, ale powiem wam, że trasa tutaj no dla doświadczonych ludzi. Jeżeli jesteś niedoświadczony w jeździe, nie polecam. Dużo osób w ogóle schodziło i szło koło skutera. My jedziemy, ale tylko jednym skuterem jeżdżę tam i z powrotem. Pomamy, polale i tak odcinkami. Po drodze 3 zwalone drzewa i to ostatnie zwalone już całkowicie odcina drogę. 2 wcześniejsze takie, że trzeba prawie się położyć na skuterze i można pod nimi przejechać. Ale jak będziemy wracać, jak nie zapomnę, to wam pokażę. I ostatni etap. Trzeba jeszcze zejść przez dżunglę, żeby tam dojść. Takie fajne przejście jeszcze tutaj. Wiecie, jakie fajne jest przedzielanie się przez dżunglę w japonkach? To jest w moim stylu. O nie, ale odpływ. O nie. Tak myślałem. No pewnie jest ładnie, jak nie ma odpływu. No nie. Aż tak śmierdzi. Może i było się ciężko dostać, ale przynajmniej jest brzydko. Dobra, jak już tu jesteśmy, to zejdźmy na sam dół. Nie, ogólnie
To jakby była woda, to pewnie by było ładnie. A jeszcze trzeba wrócić. To jest najważniejsze. Ale jakby była woda, bo Jakby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. ja mówiłem, za późno jedziemy i trzeba szybciej. Ty to mówiłeś. Trzeba szybciej jechać. Szybciej. Ty to mówiłeś. Mówiłem, jechać szybciej i będzie okej. No, no widzicie. Ej, ale ci ludzie, co nam przed chwilą powiedzieli, że jest ładnie, czemu oni to skłamali? Okłamali nas. Tada! Warto, słuchajcie, gdybyście chcieli godzinę jechać przez mega ciężki teren, to polecamy. Albo polecamy, to będzie godzinie takie jak jest woda. No to. Są to ludzie, no. Kurde. Dobra, wylecę dronem, zobaczymy może z drugiej strony, co tu się dzieje. No i patrzcie to. Pierwsza przeszkoda na trasie. Złamanie do... Już? Już? Dobra, ty się nie zatrzymuje. Nie, nie. Przyjechaliśmy do miejsca Hornbill Bar na piękny zachód słońca. No, zachód dzisiaj będzie naprawdę wyjątkowy. Siemanko, siemanko. Nasz ostatni dzień, bym chciał powiedzieć, ale w sumie to za ostatni dzień, bo już właśnie wypływamy. Skuterki odstawione, nawet nikt nic nie sprawdzał. Bo w sumie co by się tam przejmował. Płyniemy na Phuket. Mamy stąd 30 minut. Bilety możecie na miejscu kupić, albo po prostu sobie zamówić z jakiejś strony, na przykład tak jak One to Go Asia, czy 1-2 Go. Tam możecie wszystko kupić, ale są trochę droższe. Na miejscu były po 400 tajskich batów, przez tą stronę były po 500. No ale przynajmniej wiecie, że będzie miejsce na pewno, bo czasem na miejscu może nie być, chyba że sobie kupicie już po prostu dużo wcześniej. Na Phuket dzisiaj jeszcze parę rzeczy do załatwienia i później lecimy na prezent urodzinowy mój dla Lali. Ze względu na to, że Lala ma urodziny za 2 dni. Także teraz moja część prezentu, bo my sobie nie dajemy takich normalnych prezentów, tylko sobie dajemy podróże na przykład. Ona wiedziała, że byliśmy 3 dni w 3 różnych miejscach, teraz ja ją biorę gdzie indziej. I moim zdaniem taki prezent jest dużo lepszy niż po prostu coś, co będzie gdzieś leżało, albo będzie mało używane, albo coś. A tak to zawsze zostaną fajne wspomnienia. Tutaj macie rozpiskę. Na przykład macie Da Nang, na Rayleigh, Pipi, Kolanta. O, na Kolanta nawet stąd pływają. Też fajnie. Tutaj jeszcze inna firma. Jest parę firm, które tutaj pływa. Także bilet zawsze znajdziecie. No i bye bye. Odpływa łódź, która mieliśmy płynąć. A sprzedali więcej biletów. Także nie było miejsca już dla nas. No ale zaraz ma podpłynąć jakaś druga. Więc fajnie, jak tutaj widać, to jest Khao Yai. Ko Yao Yai. To jest właśnie taki fajny cypel, co wam pokazywałem nieraz. Co jak coraz bardziej odpływa woda, coraz większy odpływ się robi, to wtedy on coraz bardziej wystaje. Fajna miejscówka bardzo.
No i tak, podsumowując ten wyjazd na nową wyspę, na której jeszcze nigdy wcześniej nie byliśmy, mimo tego, że ona jest tak blisko Phuket. Jak pływaliśmy, to zawsze na tą obok, na Yao Yai. Która lepsza? Ciężko powiedzieć. I tu mi się bardzo podoba. No na tamtej byliśmy więcej razy, także tamta była dla mnie taka normalna. Tutaj jednak codziennie coś nowego odkrywaliśmy. Ale jakbym miał tak wybierać, no to chyba jednak Yao Yai. Tak mi się wydaje. Ale obydwie są naprawdę świetne i myślę, że jak przypływacie i chcecie, przylatujecie na Phuket i chcecie się wyrwać z Phuket, no bo wiadomo, Phuket, masowa turystyka, dużo ludzi i w ogóle, to te dwie wyspy są idealne. 30 minut z Phuket tylko płyniecie i możecie się znaleźć w miejscu, które wygląda po prostu jak, nie wiem, Phuket pewnie 30 lat temu. Jest tu spokój, cisza. Pięknie jest, naprawdę pięknie i ceny są też bardzo dobre. Znaczy resorty ogólnie drogie tu były, ale takie zwykłe domki znajdziecie w bardzo dobrych cenach. Także bardzo serdecznie polecam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie. Aha, no i kolejny odcinek już nie z Tajlandii, z innego kraju. Znaczy będzie parę odcinków, ponieważ zostajemy tam 10 dni. Także zapraszam, zostawcie subskrypcję. Dzięki.